Cześć, witam Was na kanale Orchideli w kolejnym filmie. Witam Was jeszcze trochę świątecznie, pomiędzy dwoma długimi weekendami. Jeden świąteczny, długi weekend jeszcze tak naprawdę się na dobre nie skończył, a już niedługo zacznie się drugi, więc pomyślałam, że przydałby się jeszcze jeden taki nieco świąteczny przepis. I w związku z tym dzisiaj ciasto czekoladowo-wiśniowe. Ciasto, które jest, powiedziałabym, wytrawne, niezbyt słodkie, na tyle niesłodkie, że wielbicieli mocnych słodkości nawet zachęcam do podwojenia ilości cukru, ale jednocześnie bardzo pyszne, bardzo orzeźwiające i wydaje mi się, że niezbyt skomplikowane w przygotowaniu. Ale tak naprawdę ocencie sami. Zapraszam Was na film. Zanim jednak przejdziemy do przepisu, jak zwykle tradycyjnie zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału po to, aby zawsze być na bieżąco z nowymi przepisami. A dzisiaj łapkę w górę dają wszyscy wielbiciele wiśni i czekolady. 4 łyżeczki, czyli mniej więcej 20 gramów żelatyny. Zalewamy 1/3 szklanki gorącej wody i dokładnie rozpuszczamy. 200 gramów, czyli mniej więcej 3/4 szklanki śmietanki 30% zagotowujemy. Następnie zdejmujemy ją z ognia i dodajemy 200 gramów gorzkiej czekolady. Całość rozpuszczamy, po czym dolewamy jeszcze ciepłą żelatyną. A gdy wszystko się ładnie połączy, odstawiamy na chwilę czekoladę na bok. 300 gramów śmietanki 30% i 250 gramów serka mascarpone oraz mniej więcej 4 łyżki cukru pudru ubijamy razem na sztywno. Następnie powoli, cienkim strumieniem dolewamy rozpuszczoną czekoladę. Czekolada na tym etapie powinna być letnia. Całość miksujemy tylko do połączenia składników, aby niepotrzebnie nie zważyć kremu. Dwie łyżeczki kawy rozpuszczalnej. Zalewamy połową szklanki wrzącej wody, a następnie dolewamy kolejne pół szklanki nalewki wiśniowej. Cały czas pamiętając o tym, że ostateczny smak naszego nasączenia możemy skorygować bądź dodając sok z cytryny, bądź też cukier. Blat biszkoptu czekoladowego o wymiarach 20 na 30 cm. U mnie jest to biszkopt z 5 jaj, a przepis na ten właśnie biszkopt znajdziecie na mojej stronie. Link do niego w tej chwili wyświetla się w prawym górnym rogu. Nasączamy. Następnie wykładamy połowę przygotowanego kremu. Przykrywamy drugim blatem biszkoptowym, który również nasączamy i wykładamy drugą część kremu. Całość można na chwilę wstawić do lodówki, aby lekko stężała, a w tym czasie 4 niepełne szklanki gorącej wody wlewamy do dużej miski bądź kubka i dodajemy 2 galaretki wiśniowe. Całość dokładnie rozpuszczamy i tak przygotowaną galaretką zalewamy 2 opakowania, czyli u mnie mniej więcej 1 kg mrożonych wiśni. Na tym etapie trzeba zachować czujność i dobrze kontrolować stopień tężenia galaretki, ponieważ zastyga ona dosyć szybko. Warto jest wiśnie przemieszać od czasu do czasu, a gdy zauważycie, że galaretka zaczyna tężeć, wylewamy całość na wierzch ciasta. Galaretkę lekko wyrównujemy, po czym całość wstawiamy do lodówki do momentu, aż galaretka z wiśniami dokładnie zastygnie. Smacznego!